Na Judgment czekałem z niecierpliwością. Czy będzie to odcinanie kuponów od Yakuzy, leniwy spin-off na identycznych zasadach z bardziej potarganym bohaterem? Wszak Kiryu to już nie byle jaka figura w grach wideo, wciąż kiepsko rozpoznawalna nad Bałtykiem, ale w kraju hentajów już całkiem mocno. Moje obawy okazały się płonne. Studio Ryago Gotoku stanęło na wysokości zadania i przygotowało grę, która jest tak mocno inna od serii Yakuza, ale zarazem mocno osadzona w wypracowanym przez lata świecie. Oto Judgment. Fabuła zawsze była mocną stroną japońskiej serii. Bez znaczenia czy część pierwsza, czy szósta, nie było kiepskich scenariuszy rodem z 12674 odcinka Mody na sukces. Wszystko się składało, ale też twórcy wyszli ze słusznego założenia, że z każdą kolejną częścią Kiryu będzie coraz starszy. Szósta część domknęła zmagania Kazumy i póki co jest to ostatnia część, choć w przyrodzie nic nie ginie i nie zażyna się Yakuzy znoszącej złote jajka. Judgment przedstawia nowego bohatera, to Takayuki Yagami, prywatny detektyw, który był wziętym i świetnym adwokatem, jednak przez wydarzenie z przeszłości, kiedy wybronił mordercę, a ten zaraz po tym dokonał kolejnego zabójstwa, Yagami rezygnuje z lukratywnej posady i zostaje wolnym strzelcem, detektywem, który z pomocą Masaharu Kaito, ex-Yakuzą, podejmuje się rozwiązania innej sprawy, w którą jest zamieszany wysoko postawiony oficjel Yakuzy. Gdzieś w tle mamy jeszcze serię morderstw Kamurocho, w których ofiarą ktoś wydłubuje oczy. Historia to dopiero początek i gra będzie wprowadzała z czasem nowe wątki, tak abyś się nie nudził, jak i zaskoczy kilka razy ciekawymi twistami. Wadą jest na pewno to, że historia wolno się rozkręca, jednak w 6 z 12 rozdziałów mocno chwyta i wciąga jak bagno. Fabuła to mocarny punkt Judgment. Z racji, że bohater jest adwokatem, akcja czasami przenosi też nas na salę rozpraw. Oczywiście główny trzon fabularny to wierzchołek góry lodowej. Podobnie jak legendarna seria Yakuza, tutaj gra dorzuca całe tony pobocznych aktywności, pobocznych zadań, minigier i wiele innych ciekawych rzeczy. Dość powiedzieć, że na kilkadziesiąt godzin zatraciłem się w Kamurocho randkując, latając dronem, czy po prostu wykonując drobne zadania dla różnej maści oszołomów. A trzeba przyznać, że wszystko zostało porządnie dopracowane i nawet rzeczy, które w przygodach Kiryu mnie interesowały tyle, co aktualna kariera Dody, to teraz były to wciągające aktywności, którym poświęcałem czasami i nawet całe godziny. Zaintrygowani? To jedziemy dalej. Akcja dzieje się ponownie w Kamurocho, które fani Yakuzy, w tym ja, znają jak własną kieszeń. Rozłożenie sklepów, znanych miejscówek, wszystko zostało, choć widać, że czas nie stoi w miejscu nawet w Kamurocho i pewne wydarzenia, które miały miejsce w Yakuzie, w Judgment widzimy ich owoce. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że gra jest bardziej dynamiczna, a może to już przyzwyczajenie do sztywnego Kiryu. Miałem wrażenie, że wszystko jest szybsze i bardziej płynne. Zmian w grze jest dużo, bardzo dużo, od małych niuansów, które zauważą tylko hardkorowi fani, po dość istotne zmiany, które hardkorowi fani z trudem przełkną. Od razu dostajemy dostęp do całej dzielnicy Kamurocho. W zasadzie mapa nie jest duża, dokładnie taka jak w Kiwami czy w Song of Life. Mapka upstrzona jest miejscówkami, które także doskonale znamy. Sklepy Poppo, gdzie można kupić wszelakie dobra, restauracje, gdzie ponownie posilamy się, aby odhaczyć kolejne dania, ale i uzupełnić energię, salony gier wszelakich, o których powiem później. Miasto jednak zyskało więcej głębi, do wielu miejscówek możemy swobodnie wejść, ale to nie wszystko. Dzięki dronowi, którego posiada bohater, będziemy mogli zwiedzić i Kamurocho z góry. O samym dronie za chwilę. Myślę, że aktywności nie jest więcej ani mniej niż Song for Life. Jestem skłonny przyznać, że ilość jest podobna. Inna sprawa, jak świetnie dopracowano wiele z nich i teraz sprawiają masę przyjemności i nie irytują. Tutaj wspomnę o znienawidzonych rzutkach, które dla mnie były całkowicie niegrywalne do części 5, a w Judgment, jak i w Yakuza 6 chętnie pykałem kolejne partyjki, pokazując, kto jest bossem na dzielni. Jako że bohater jest detektywem, część zadań jest związanych z zawodem takiego. Przyjdzie nam szukać dowodów na miejscach zbrodni w prostej gierce Search and Find. Bardzo często pozyskane w ten sposób dowody lub wnioski trzeba będzie odpowiednio przedstawić na przykład w sądzie. Daje to mocne poczucie, że faktycznie to, co robimy, ma sens i wpływa na dalszą rozgrywkę. Czasami przyjdzie nam też kogoś śledzić. Niestety tutaj położono ten temat po całości. I o ile za pierwszym razem jest to nawet zabawne, bo trzeba podążać za postacią tak, aby nas nie zauważyła, chować się za obiektami, jednak później gra, szczególnie w zadaniach pobocznych, ze śledzenia korzysta zbyt często, a to w zasadzie opiera się cały czas
na tym samym schemacie i staje się irytująco nudne. Zwłaszcza, że postać, którą śledzimy, bardzo wolno idzie, co chwila się odwraca, więc po prostu czujemy, że tracimy na tym czas. Taki może też zmieniać przebrania, aby być mniej rozpoznawalny w określonych sytuacjach, a czasami też przyjdzie nam otwierać drzwi wytrychem w prostej minigierce lub szpiegować i robić zdjęcia z drona. Seria od początku stoi walką, w Judgment nie jest inaczej, choć randomowych walk jest o wiele mniej niż w Yakuzie i oceniam to na spory plus. Wcześniej pod koniec gry, po kilkudziesięciu godzinach, walki strasznie zaczynały irytować, bo nie stanowiły wyzwania, a zajmowały tylko czas. Tutaj chętnych do dostania klapsa w dziąsło zambruderów spaceruje mniej. Sama walka też nie różni się bardzo od tego, co mogliśmy zobaczyć u Kiryu. Oparta na kombosach i technikach tutaj nazwanych X, które możemy wykonywać po napełnieniu odpowiedniego paska. Nowością są ciosy, w których wykorzystujemy elementy otoczenia, na przykład można wbiec na ścianę i potężną piąchą oszołomić przeciwnika. Kolejna dobra rzecz. Oczywiście wciąż możemy podnieść elementy leżące obok i ładować oprychów rowerem czy ławką. Yagami ma dwa style walki, które możemy w trakcie gry dowolnie zmieniać. Jeden służy do walk z pojedynczymi przeciwnikami, drugi gdy przeciwników jest więcej. W końcu twórcy dodali skróty do przypisanych napojów odnawiających energię. Nie trzeba za każdym razem włazić do menu, tylko wybieramy rzeczy, które chcemy użyć z krzyżaka. Nowością są też Mortal Wounds, czyli ciosy, zazwyczaj bronią białą, które zadają przeciwnicy. Po takim sieknięciu część paska zostaje zablokowana i już się nie odnawia do momentu, aż nie odwiedzimy lekarza lub nie użyjemy koszmarnie drogich apteczek. Sama walka jest jakby bardziej dynamiczna, a walki zdają się być trochę krótsze. Każda część Yakuzy wprowadzała nowe minigierki, od bardzo fajnych po takie sobie, jak na przykład wyścigi resoraków, które mocno wiały sandałem po jakimś czasie. Judgment wprowadził fantastyczne wyścigi dronów, którymi latamy po ulicach Kamurocho. Trzeba uważać na ściany, bo nasz pojazd ma określoną energię, jak i można używać specjalnych boostujących ikon lub poczekać na napełnienie paska turbo, który da nam krótki przyrost prędkości. Pomiędzy kolejnymi turniejami możemy upgrade'ować drona o nowe części, których łącznie jest aż 150. Same wyścigi są na tyle dobre, że mogłyby być osobną grą. Spędzałem całe godziny na kolejnych turniejach i dopakowywaniu drona, zmieniając go w Brinodrona. A nie, to nie tu, w Uber drona. Samego drona możemy odpalić niemal w dowolnym momencie na ulicy. Wtedy też możemy pozwiedzać miasto, pozbierać tony śmieci potrzebne do zbudowania kolejnych części do drona, czy poszukać ukrytych kodów QR rozmieszczonych po całym mieście. Obejrzenie Kamurocho z góry daje sporo radochy, choć nie można dronem odlecieć kilkaset metrów w górę, a tylko na określoną dość niewielką wysokość, ale i tak wrzuca to banana na japę. Nie zabrakło tony zadań pobocznych, tym razem jednak rozwiązano je trochę inaczej. Niektóre z nich odblokowują się po uzyskaniu odpowiedniej reputacji. Zadania dzielą się na sprawy poboczne, gdzie pomagamy przeróżnym oszołomom z Kamurocho i tutaj ponownie autorzy dali radę, bo zadania często są zabawne ze śmieszną puentą. Raz przyjdzie nam ścigać porwaną przez wiatr perukę i tutaj powiem, że w Judgment jest o wiele więcej pościgów, gdy gonimy coś lub kogoś po ulicach, unikając przechodniów w prostych sekwencjach Quick Time Event. Innym razem przyjdzie nam poszukać wąchacza Might, któremu ta zajmująca czynność dodaje supermocy. Zadań jest 50, czyli mniej niż poprzednio, ale dodatkowo mamy mini zadania związane z różnymi ludźmi w Kamurocho, właścicielami knajp czy przypadkowymi przechodniami. Tych jest także 50 i pomoc, jak i zyskanie ich zaufania podbija nasz wskaźnik reputacji. Ta, im większa, tym więcej pobocznych spraw możemy dostać. Także jest co robić na wiele godzin. Tutaj też znajdziemy kilka zadań, które odblokowują nam kolejne możliwości. Pomoc facetowi z wystartowaniem kampanii na Quickstarterze zaowocuje możliwością wspierania nowych projektów z poziomu telefonu. Tradycyjnie dorzucono zadania z jedzenia wszystkich potraw we wszystkich możliwych restauracjach. Taki musi mieć albo mocarne bebechy, albo tasiemca giganta, bo samych dań jest ponad 400. Niestety ponownie jak poprzednio misje poboczne nie mają dubbingu, a jedynie suchy tekst, co mnie osobiście doprowadzało do szału. To rozwiązanie może miało sens w 2002 roku, ale nie w 2019. Czytanie po jakimś czasie okrutnie męczy, a do tego szkoda przeskakiwać dialogi, bo są one czasami całkiem śmieszne. Pytanie, dlaczego od lat Sega nie potrafi tego okiełznać? Wszak w Shenmue każda z postaci miała osobnego aktora dubbingowego, a Yakuza jakoś nie może sobie z tym poradzić.
słabo. Jeśli spin-off Yakuzy, to oczywiście minigry. Czegoż tutaj nie ma. Od grania w mahjongi i shogi, które były niemal od zawsze, poprzez tradycyjne walenie pałą w piłkę, czyli baseball, rzutki, kasyno, w swoim biurze taki ma nawet pinballa, w którego można pyknąć dla relaksu. Nie zabrakło salonu Segi, gdzie znajdziemy pełną grywalną wersję Virtua Fighter 5 Final Showdown oraz kilka starszych gier Segi. Fajnym smaczkiem jest minigra w postaci celowniczka na szynach w stylu kultowych Virtua Cop, tutaj nazwane Kamuro of the Dead, które jest nawiązaniem do Yakuza Dead Souls. Fajne i zajmujące dla osób, które lubią tego typu rozgrywkę. Natomiast zupełnym niewypałem w mojej opinii jest salon VR, który hołdując trendom daje nam możliwość zagrania w taką niezbyt dobrą grę w niby VR, polegającą na pokonywaniu kolejnych przeciwników i zbieraniu fantów. Jest to niestety dość słabe i w ogóle niezabawne. Mnie po pierwszym razie już odechciało się odwiedzać salon VR. Oczywiście postać można upgrade'ować o kolejne skille, te podzielone są na 3 kategorie. Cała gama przeróżnych ciosów wzmacniają umiejętności, ale też lepsza kontrola drona czy wspomaganie podczas śledzenia postaci. Niestety, jak zawsze, jakieś 60% z nich jest zupełnie nieprzydatne i w pewnym momencie pakowałem punkty w cokolwiek, nie widząc za bardzo potrzeby usprawniania perek, które zostały do wyboru. Pod kątem prezentacji to wciąż jest bardzo wysoki poziom. Gra przeszła delikatny lifting w grafice, bardziej pod kątem reshadingu, dzięki czemu sprawia bardziej realistyczne wrażenie. Ponadto Kamurocho jak zawsze zachwyca barwami, a nocą mieni się setkami neonów. Jeśli znasz serię Yakuza, nie zrobi to na tobie wrażenia, choć dla osób nieobeznanych z serią mapka będzie wyglądać super. Do tego dochodzą rewelacyjnie wyreżyserowane cutscenki. Do tego przyzwyczaiła nas Yakuza i tym razem nie jest inaczej. Postacie to najwyższa półka. Jednak trzeba być przygotowanym, że dużo w nich gadaniny. Na przykład dużo czasu spędzimy wysłuchując detali w sprawach sądowych. W mojej opinii za dużo przegadanych filmów, które bardzo powoli pchają akcję, choć nie polecam ich przeskakiwać, bo znajdzie się w nich trochę interesujących twistów. Na grę składa się 12 długich rozdziałów i tak jak mówiłem, zaczyna się rozkręcać gdzieś koło połowy, choć autorzy wpletli różne ciekawe aktywności, które mają nas trochę rozruszać, a należą do głównego wątku fabularnego. Czasami przebieramy dziewuszkę w Megalachona, aby w klubie z hostesami wszystkim gały wyszły na wierzch. Czasami odwiedzimy inną niewielką lokację, co da nam trochę oddechu po dusznym Kamurocho. Jeśli chcesz zrobić platynę bądź ograć na 100%, spędzisz z tytułem grubo ponad 70 godzin. Całe szczęście wiele minigier zostało uproszczonych. Kto pamięta Pachinko w Yakuza 4 czy gry wrzutki z wcześniejszych odsłon, ten wie o czym mówię. Judgment zaskoczył mnie zupełnie. Nastawiony byłem na kalkę pomysłów, a dostałem zupełnie nowe rozwiązania w dobrze znanej miejscówce. Cieszy fakt, że Japończykom wciąż nie brakuje pomysłów i nadal potrafią wykrzesać minigry, które spokojnie mogłyby być osobnymi produkcjami. Judgment godnie zastąpił Yakuzę. Nowy bohater daje radę, a i dużo wątków detektywistyczno-sądowych odświeżają i wprowadzają serię na nowe tory. Nie brakuje oczywiście wszędobylskiej Yakuzy i dobrze znanych klanów, choć niestety osoby czekające na pojawienie się Kiryu mogą się zawieść. Twórcy całkowicie odcięli się od postaci z Yakuzy. Szkoda. Na otarcie łez dostajemy bardzo dobrą, wciągającą fabułę ze zwrotami akcji, całe wory wciągających minigier, doskonale wyreżyserowane cutscenki i kolejne wory zadań pobocznych. Judgment to gra, w której ciężko się nudzić, choć ponownie jest to tytuł dość specyficzny. Ale jak mówiłem przy Yakuzie, nie aż tak japoński, jakby mogło się wydawać i bardziej przystępny dla gracza spoza kraju kwitnącej wiśni. Wreszcie, czy jest lepszy od Yakuzy? Jest inny, mocno różny, choć z kilkoma elementami wspólnymi, przez co czujesz, że grasz w coś nowego, ale gdzieś ci cieplej na serduchu, gdy odwiedzasz znane miejscówki. Polecam z całego serca, dawno się tak dobrze nie bawiłem. Mam nadzieję, że Judgment otworzy drzwi do nowej, wspaniałej serii, z którą będę miał przyjemność obcować przez kolejnych kilka lat.